Wywiercę teraz w główce gitary otwory na klucze. Klucze, które będą tutaj trzymać struny. Tutaj już mam te otwory zaznaczone. Na razie małym wiertłem, dokładnie w tych miejscach co trzeba. Żeby mieć to bardziej precyzyjnie, to tutaj sobie zrobiłem taki płotek, wzdłuż którego to będzie jeździć. I dzięki temu te otwory będą zawsze w równej odległości od brzegu, czyli będzie to wszystko równo. Muszę tylko trafić wiertłem w taki każdy dziur i będzie. Także jedziemy. No i mamy. Z tym, że to nie jest jeszcze koniec, bo taki otwór i widzi tylko część tego stroika, to znaczy wejdzie ta górna część, a dolna nie. To jest za mały otwór. Więc ja teraz zmienię wiertło na takie, które mi pozwoli te dziury od tyłu poszerzyć. To jest takie specjalne urządzenie, które sobie tutaj wjeżdża w tą dziurę i mi ją poszerza, ale tylko do pewnej głębokości, tak żeby ten klucz bardzo dobrze w tym potem siedział. No to mogę sobie jedna po drugiej te dziury przerobić. O, i po takiej operacji tutaj od góry mam mniejszą dziurę, a od dołu mam większą. I to dokładnie teraz mi będzie pasować do tego stroika, który wchodzi tutaj od dołu szerszą częścią, od góry węższą. O, i będzie tutaj bardzo dobrze siedział. Także wszystkie te otwory muszę teraz tak przerobić. No to nasz gryf jest już prawie gotowy do tego, żeby nabijać progi. Jeszcze jedna rzecz, którą lubię zrobić przedtem, to jest położyć trochę oleju tutaj na podstrunicy, żeby ona była ładna i świecąca. To już tak naprawdę położyłem ze 2 czy 3 warstwy, teraz dam kolejną. Jeszcze może będzie jedna i będę mógł nabijać progi. Tak to wygląda z olejem, no zaraz przesnie, to przestanie tak ładnie wyglądać, ale wtedy dam jeszcze i jeszcze. I potem już tak zostanie. Minęło trochę czasu i gryf jest gotowy do tego, żeby do niego powkładać progi. Progi, do których potem będą przyciskane struny, jak się gra. Tak wygląda gryf, w którym progi już siedzą. A tak wygląda próg. Jeden. On się składa z tej części, która jest nad drewnem, do której się przyciska struny, i z takiej stopki, która wchodzi w te rowki tutaj i trzyma, powoduje, że ten próg się tutaj trzyma. O. To tam powinno wejść do środka. No i teraz, te progi. Progi najprościej jest kupić w takim zwoju drutu progowego. O, tak to wygląda. No i z tego sobie teraz muszę poucinać takie kawałki. Gdzieś tu mam gdzieś tu mam obcęgi. Ja je sobie wszystkie poukładam w przygotowane miejsca. To był próg numer, pojęcia nie wiem, 20 chyba? 19. Nie, 21. 21, tu idziemy 21. Tyk. No, sobie to może zacznę od początku. Czyli próg pierwszy. Trzeba zmierzyć, jaki będzie długi. I ciachnąć. Sprawdzamy, czy jest ok. No, nawet jest trochę długi. Możemy dopiąć jako próg drugi. Jeszcze raz spróbujemy pierwszy. No to koniec roboty, wydawałoby się. To znaczy przycięte, ale nie. Jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Dlaczego? No, z tego prostego powodu, że ta podstrunnica tutaj ma binding klonowy. Po obu stronach jest przyczepiony
pasek sklonu. No jeżeli bym wziął taki próg, to on tu mi po prostu najzwyczajniej w świecie nie wejdzie. No bo nacięcie jest tylko w tej części, a w tej klonowej nie ma. A ten tutaj kawałek, ta wypustka jest przez całą szerokość, no i temu musimy zaradzić, to znaczy musimy ją usunąć. Do tego mam takie zabawne narzędzie, które służy w zasadzie tylko do tego. To znaczy wkładam tutaj kawałek, wkładam tutaj próg, ciach, z drugiej strony, ciach i proszę, jest sympatycznie podcięty. Pytanie tylko, czy wystarczająco? No, prawie. Czego muszę trochę z jednej strony ciapnąć? Nie, jeszcze odrobinę. I tak przygotowany próg rzeczywiście mi tutaj teraz wejdzie. No i nie ma rady. Jedziemy po kolei ze wszystkimi. No to teraz mam progi rzeczywiście przygotowane. Trzeba je tylko wcisnąć na miejsce. No i do tego używam takiej prasy. Także jedziemy pomału. No to mamy wszystkie. Teraz jak progi są ponabijane, to mogę jeszcze dokładnie przyciąć te końcówki. Teraz wezmę pilnik i to wyrównam. Teraz trochę to prowadzę pilnik pod kątem, tak żeby te progi troszeczkę zaokrąglić do wewnątrz, żeby nie były tutaj pionowo. Jeszcze druga strona. Ostatnia rzecz, jeszcze taki diamentowy pilnik. W zasadzie służy do ostrzenia narzędzi, ale ja na tym tu przejadę. Te brzegi po prostu będą dużo ładniejsze niż po tamtych pilnikach. Potem będzie mniej roboty, jak to będę musiał wypolerować. Póki co to by było na tyle z progami, bo je jeszcze będzie trzeba wyrównać. Jeszcze będzie trzeba wyrównać, bo to tutaj to wszystko musi być idealnie równe. Inaczej struny będą brzęczeć, ale tego nie będę robił teraz, bo ten gryf teraz trzeba, no, ten z tyłu trzeba go zaokrąglić. Ja go zostawiłem aż do tego momentu, był płaski, żeby łatwiej było progi wciskać. No, w tym momencie on się stabilnie sobie leżał, ja mogłem te progi wciskać, no ale teraz przychodzi pomału czas na to, żeby go tutaj zaokrąglić. No i jak ja tutaj zdejmę dosyć sporo w sumie drewna, to ten gryf może jeszcze zacząć się odkształcać. To drewno będzie pracować, troszeczkę się tutaj naprężenia pozmieniają. Więc nie ma sensu teraz tych progów wyrównywać, bo może się okazać, że potem będzie trzeba to robić po raz kolejny. Także ja w tym momencie progi zostawiam, tak jak są, i trzeba nadać kształt tego gryfu od tyłu. Zacznę na razie od dwóch miejsc. Od tego miejsca tutaj i tego tutaj. To po prostu sobie takim obracającym się bębnem ściernym zrobię. A potem, no, potem to zobaczymy, co będzie potem. Muszę patrzeć, czy to nie przesadzam z grubością. Nie, jeszcze trochę mogę zdjąć. Ale chcę zdjąć.
Ten fragment tu to na razie wygląda dość karykaturalnie. Ale tym to się zajmiemy później. Dobra. Teraz ta strona. Tu mam zaznaczone, gdzie się będzie kończył korpus.